Witajcie ponownie. Tym razem trochę druciarstwa. Nie wiem, kto wymyślił panel ręcznego sterowania nawiewem w Megane 2, ale pierścień mieszacza jest moim zdaniem niewygodny w obsłudze. Podobnie zresztą jak pokrętło przełącznika prędkości wentylatora nawiewu. Ergonomia obsługi jest zerowa. A może by tak zamontować klimatyzację automatyczną? Mój samochód to faza druga, czyli wersja po liftingu i na tym przykładzie pokażę Wam całą procedurę. Ale układ fazy pierwszej różni się jedynie detalami, np. kolorami oraz kształtem wtyków, kolorem podświetlenia panelu czy innym rodzajem czujnika temperatury wnętrza. Nie jest to moja pierwsza tego typu modyfikacja i mogę zapewnić Was, że mechanicznie jest on bardzo podobny, a elektrycznie identyczny, także śmiało możecie przystąpić do przeróbki. A więc zaczynam zabawę. Przed właściwym montażem sprawdzam, czy wiązka elektryczna wnętrza mojego pojazdu jest przystosowana do podłączenia klimatyzacji automatycznej. W tym celu demontuję radioodtwarzacz. W przypadku wyposażenia akcesoryjnego postępuję zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, demontując także metalową półkieszeń montażową. Demontaż fabrycznego radioodtwarzacza wymaga za to użycia odpowiednich wyjmaków. Seria tuner oraz update list, tak jak w tym przypadku, wymaga wyjmaków podobnych do gwoździ i te właśnie można tutaj awaryjnie zastosować. W przypadku systemu radionawigacji Karminat Becker wymagane są nieco inne płaskie narzędzia. Zwalniam blokady i wysuwam urządzenie. Rozłączam wszystkie wtyki. W przypadku urządzenia Update List mam tutaj białą kostkę głośnikową, czarną zasilającą oraz żółtą dla sterowania z kierownicy i wyświetlacza. Opcjonalnie jest także niebieskie złącze zmieniacza CD oraz zielone uniwersalnego wejścia małej częstotliwości, jeżeli Wasz pojazd posiada takie wyposażenie. Na koniec odłączam złącze ISO anteny odbiornika radiowego i urządzenie jest uwolnione. Niebieskie złącze zablokowane w obudowie mieszacza powietrza służy do podłączenia panelu sterowania klimatyzacją automatyczną. U mnie, jak widać, występuje, dzięki czemu czeka mnie nieco mniej pracy. Demontuję także obudowę lusterka wstecznego, wysuwając jeden element z drugiego i sprawdzam występowanie brązowego złącza czujnika temperatury kabiny. Nie pomylcie go z szarym, które służy do podłączenia elektrochromatycznego lusterka wstecznego. Ostatnie potrzebne złącze znajduje się tuż za wyświetlaczem fabrycznego radia i służy do podłączenia sondy mierzącej natężenie promieniowania słonecznego. Aby je odnaleźć, demontuję wyświetlacz, pociągając go do góry. Ostrożnie podnoszę także drugą połączoną z nim część deski rozdzielczej. Wysuwam daszek do siebie, odłączam złącza wyświetlacza oraz lampek kontrolnych i całość jest uwolniona. Przewód czujnika natężenia promieniowania słonecznego widać patrząc od strony szyby czołowej. Sztywny drucik, 5 minut i jest mój. Jeżeli Wasz pojazd nie posiada któregoś lub żadnego z tych złącz, to można je bez problemu dorobić. I wszystko będzie funkcjonowało poprawnie, nawet w najbardziej ubogiej wersji pojazdu, ponieważ pozostałe moduły elektroniczne są kompatybilne. Należy jednak wykonać nową, osobną wiązkę, ponieważ połączenia te są fabrycznie zintegrowane z główną wiązką elektryczną wnętrza. Odpowiednią rozpiskę wyprowadzeń umieszczę na końcu filmu. Przeróbka sterowania ręcznego na automatyczne będzie moim zdaniem o wiele prostsza, jeżeli zapoznacie się z budową modułu wentylacji wykorzystanym w tym modelu pojazdu. Poza tym lokalizacja elementów sterujących utrudnia dostęp z kamerą, podczas gdy całość jest zamontowana na samochodzie. Postanowiłem więc zakupić drugi używany kompletny moduł specjalnie na potrzeby tego filmu. Jeżeli nie interesuje Was budowa układu i chcecie przejść od razu do właściwej przeróbki, przewincie film do miejsca wskazanego teraz na ekranie. Oto kompletny moduł wentylacji widziany od wnętrza kabiny. Tutaj znajdują się tylne mocowania podtrzymujące radioodtwarzacz oraz zmieniacz płyt kompaktowych. Strona kierowcy. Strona pasażera. A tak całość wygląda od strony komory silnika. Przyłącza parownika. Przyłącza nagrzewnicy. Droga powietrza kierowanego końcowo do nawiewników już na początku jest uzależniona od pozycji klapy recyrkulacji, podobnej do fragmentu cylindra z wycięciem. Jeżeli funkcja obiegu wewnętrznego jest wyłączona, to klapa sterująca jest ustawiona w takiej pozycji. Umożliwia to zasysanie powietrza z zewnątrz poprzez wlot w podszybiu, jednocześnie blokując otwory umieszczone tuż za schowkiem w przedziale pasażerskim. Włączenie funkcji recyrkulacji zmienia pozycję klapy. Teraz wlot powietrza podszybia jest zasłonięty,
a kratki za schowkiem, które teraz widzicie, odsłonięte. Umożliwia to ponowne wykorzystanie powietrza znajdującego się w kabinie. Całość tego mechanizmu jest wyposażona w uszczelki gumowe, tak aby obieg wewnętrzny był takim w rzeczywistości. Cylinder jest wprawiany w ruch za pomocą prostej przekładni umieszczonej w tym miejscu oraz linki sterującej w wersji z klimatyzacją sterowaną ręcznie. W przypadku układu automatycznego silnik elektryczny steruje bezpośrednio osią klapy, bez żadnej dodatkowej przekładni. Jest więc umieszczony tutaj. Niezależnie od pozycji klapy recyrkulacji, powietrze jest zasysane przez turbinę elektrowentylatora, której fragment widać w tym miejscu. Po drugiej stronie obudowy zespołu umieszczono silnik elektryczny wentylatora, identyczny dla wersji manualnej oraz automatycznej. Następnie strumień powietrza chłodzi umieszczony w tym miejscu zespół rezystorów wyboru prędkości wentylatora dla wersji z ręcznym sterowaniem lub tranzystorowy moduł mocy wentylatora w przypadku wersji automatycznej, a następnie trafia bezpośrednio na filtr kabinowy. Dostęp do wkładu filtra jest możliwy od strony pasażera, obracam więc całość. Nawiasem mówiąc, w tym miejscu zbiera się z reguły sporo nieczystości. Warto więc użyć odkurzacza podczas każdej wymiany wkładu, tak aby nie dostały się one do parownika. Oczyszczone powietrze trafia teraz na parownik układu klimatyzacji. Jeżeli sprężarka pracuje, jest ono chłodzone oraz osuszane, a skropliny są odprowadzane na zewnątrz pojazdu przez otwór wylotowy umieszczony w dolnej części obudowy zespołu wentylacji. Jeżeli klimatyzacja jest wyłączona, to oczywiście powietrze nie zmienia swojej temperatury. Tuż za parownikiem znajduje się wylot powietrza dla chłodzonego schowka, jeżeli wasz pojazd posiada takie wyposażenie. Otwór na kanał powietrzny jest wykonany po odpowiedniej stronie, w zależności od rynku przeznaczenia pojazdu. Następnym punktem jest moduł mieszający. Przefiltrowane oraz ewentualnie schłodzone powietrze może przyjąć tutaj dwie drogi. Jeżeli klapa sterująca mieszacza jest w pozycji maksymalnego chłodzenia, czyli takiej jak teraz, całość powietrza jest kierowana z parownika wprost do modułu rozdziału powietrza, o którym za chwilę, a dodatkowy kanał systemu ogrzewania jest szczelnie zamknięty. Jeżeli natomiast przestawię klapę mieszacza w pozycję maksymalnego ogrzewania, droga parownik, moduł rozdziału powietrza jest szczelnie zamykana, a całość powietrza jest kierowana z parownika do kanału ogrzewania. Powietrze przepływa tutaj przez nagrzewnicę wodną, która jest wymiennikiem ciepła układu chłodzenia silnika. Ogrzane powietrze trafia na nagrzewnicę elektryczną montowaną w niektórych wersjach wyposażenia, co wspomaga jego ogrzewanie, jeżeli ciecz chłodząca silnik nie osiągnęła jeszcze temperatury roboczej. Elektryczny ogrzewacz może zawierać różną ilość oporowych elementów grzejnych sterowanych niezależnie. Grzałkami steruje moduł UCH, czyli komputer wnętrza, jeżeli na ich pracę zezwolą komputer silnika oraz moduł zabezpieczeń i połączeń, nazywany także UPC. Ale to temat na osobny odcinek. Tak ogrzane powietrze trafia do modułu rozdziału. Omówiłem dwa skrajne położenia mieszacza i związane z tym dwie niezależne drogi powietrza, tak aby wszystko było w miarę możliwości czytelne i zrozumiałe. Ale oczywiście pozycje pośrednie klapy mieszającej dają tak bardzo pożądaną możliwość płynnej regulacji temperatury nawiewanego powietrza. Oś klapy mieszającej jest sterowana za pomocą silnika w przypadku układu automatycznego lub linki wraz z adapterem umieszczonej w tym samym miejscu w przypadku ręcznego sterowania. Powietrze o żądanej temperaturze trafia teraz do rozdzielacza. System klap oraz cięgien kieruje je do odpowiednich wylotów. Wyjście dla nawiewników tablicy rozdzielczej. Wylot nawiewnika szyby przedniej. Wyjście listwy nawiewu nóg kierowcy. Oraz identyczne po stronie pasażera. Pozycje pośrednie tej regulacji umożliwiają wybór trybów łączonych nawiewu, np. na nogi i szybę czołową. Oś główna mieszalnika, która jednocześnie steruje cięgnami nawiewów na nogi, jest sterowana linką umieszczoną po stronie kierowcy dla wersji manualnej lub silnikiem po stronie pasażera w przypadku układu automatycznego. I to w sumie tyle. Jest to jednostrefowy układ prosty do bólu. Na początek kompletacja elementów niezbędnych do wykonania modyfikacji. Mój samochód to faza druga Megane 2, więc jak wcześniej wspominałem, zakupiłem kompletny zespół nawiewu z wersji poliftowej. Zawiera on silniczki, moduł mocy, przewód łączący wentylator z modułem mocy, wkręty mocujące każdy z elementów oraz dodatkową wiązkę elektryczną zakończoną białą wtyczką, która nie występuje w wersjach z ręcznym sterowaniem. I tylko te elementy są potrzebne. Zakup całości nie ma w waszym przypadku żadnego sensu. Wiązka rozdziela się na dwie strony. Lewy fragment zasila silnik sterowania mieszaczem oraz przesyła sygnał sterujący prędkością nawiewu generowany przez panel klimatyzacji do modułu mocy.
Prawa strona wiązki zasila silniki układu rozdziału powietrza i recyrkulacji. Rozbrajam zespół nawiewu, demontując wszystkie wymienione elementy. Do wykonania mojej modyfikacji potrzebuję jeszcze panelu sterowania dla wersji automatycznej, centralnej ramki maskującej pozbawionej otworu na przyciski klimatyzacji i ogrzewania szyby, a także sond nasłonecznienia oraz temperatury w kabinie. Jeżeli Wasz pojazd nie posiada czujnika temperatury zewnętrznej, to także należy go zamontować w prawym lusterku wstecznym. Jednak w większości wersji jest on obecny, a temperatura wyświetlana na ciekłokrystalicznym ekranie radioodtwarzacza. Okej, wszystko przygotowane. Czas na przeróbkę. Jeżeli macie taką możliwość, polecam odłączenie zacisku bieguna ujemnego akumulatora przed rozpoczęciem całej operacji. Demontuję centralną ramkę maskującą. Radioodtwarzacz zdemontowałem już wcześniej. Demontuję więc zmieniacz płyt kompaktowych, używając dedykowanych płaskich wyjmaków. Demontuję dwa wkręty mocujące górną część ramki centralnej, obecne wewnątrz komory radioodtwarzacza. Następnie usuwam zaślepkę z łącza diagnostycznego i odkręcam kolejne dwa wkręty mocujące dolną część ramki. Teraz mogę już delikatnie uwolnić cały plastik z zaczepów i nieco go odchylić. Odłączam czytnik kart, przycisk start, moduł zawierający przyciski centralnego zamka i świateł awaryjnych oraz ewentualnie antenę systemu wolne ręce, jeżeli Wasz pojazd posiada takie wyposażenie. Całość jest przytrzymywana przez 4 metalowe elementy rozporowe, 2 po środku i 2 u góry. Wyjmując ramkę, pamiętajcie o tych punktach, pociągając w taki sposób, aby niczego nie połamać. Odkręcam 2 wkręty mocujące panel klimatyzacji ręcznej. Zwalniam plastikowe zaczepy, a następnie obracam całość odpowiednio manewrując, tak aby niczego nie porysować. Zwalniam zatrzask i wysuwam biały pancerz linki sterującej rozdziałem powietrza. Odchylam plastikowe zabezpieczenie i wyjmuję przegub. Identycznie postępuję z szarą linką mieszacza oraz brązową recyrkulacji. Odłączam wtyk wiązki elektrycznej i panel mam wymontowany. Kolejność prac prowadzonych od dołu jest dowolna. Ja rozpocznę od strony kierowcy. Pociągając do góry demontuję plastikową listwę progu. Wysuwam także plastik po stronie zawiasów drzwi. Otwieram klapkę skrzynki bezpieczników wnętrza, a następnie demontuję osłonę boczną deski rozdzielczej. Jej metalowe zatrzaski wyglądają następująco. Wyjmuję także boczny panel przełączników i odłączam wszystkie złącza. Teraz mogę już zdemontować cały dolny plastik maskujący deski rozdzielczej. Pierwszy wkręt znajduje się tuż przy panelu centralnym. Wykręcam 3 wkręty umieszczone tuż nad skrzynką bezpieczników kabiny. Ostatni stały punkt mocujący, tym razem śruba, a nie wkręt, znajduje się po lewej stronie skrzynki. Po jej demontażu całość jest podtrzymywana jedynie przez plastikowy element rozporowy umieszczony po prawej stronie koła kierownicy. Odłączam go i plastik jest uwolniony. Tutaj widzicie element rozporowy, o którym mówiłem. Wkręcam odrobinę zarówno śrubę, jak i wkręty na swoje pierwotne miejsca, aby zachować porządek. Uwalniam zatrzaski i usuwam także lewą stronę tunelu centralnego. Jest ona podtrzymywana przez 4 mniejsze zatrzaski po stronie fotela kierowcy i jeden większy po stronie ściany grodziowej. Biały kołek ustalający dodatkowo podtrzymuje całość. Od teraz przydałyby się gumowe ręce. Odłączam wtyk zasilający wentylator wnętrza. Dostęp do tego miejsca z kamerą jest beznadziejny, więc przepraszam za jakość tego materiału. Włożenie tam ręki również do prostych nie należy, ale jak widzicie operacja jest wykonalna. Można nieco skrócić swoje cierpienia, demontując ewentualnie włącznik świateł hamowania, obracając go w lewo i wyjmując. Przy czym należy pamiętać o jego późniejszym skalibrowaniu przed montażem poprzez wyciągnięcie trzpienia. Kolejnym etapem jest demontaż zespołu rezystorów ograniczających prędkość obrotową silnika wentylatora wnętrza. Odłączam wtyk wiązki elektrycznej, wykręcam 2 wkręty i wysuwam podzespół. Jak widzicie, instalacja elektryczna wersji z klimatyzacją automatyczną posiada przejściówkę dla zasilania tranzystorowego modułu mocy. Wszystko jest więc w pełni zgodne, bez konieczności przerabiania wtyków. Podłączamy i działa. Montuję moduł mocy w miejscu zespołu rezystorów i przykręcam go używając wcześniej odzyskanych wkrętów. Od strony komory radioodtwarzacza, czyli od góry,
Ściskam i wysuwam klips podtrzymujący pancerz linki sterującej mieszaczem. Usuwam linkę z pojazdu. W taki sam sposób usuwam linkę sterującą rozdziałem powietrza. Następnie, pracując od dołu, pozbywam się plastikowego elementu dostosowującego wielowypust klapy mieszacza do ręcznego sterowania. W jego miejscu umieszczam silnik sterujący. Pamiętajcie jedynie, aby nie przestawiać trzpienia silnika ręką lub kombinerkami, jeżeli ten nie pasuje do wielowypustu, ponieważ ma on utrzymywać zadaną pozycję klap. Zatem próba ręcznej modyfikacji położenia uszkodzi przekładnię ślimakową w jego wnętrzu. Należy dostosować pozycję klapy do pozycji silnika, a nie odwrotnie. Dwa wkręty mocujące silnik przykręcam pracując od dołu, natomiast trzeci wygodniej jest zamontować od góry. Mechanicznie lewą stronę mam gotową. Przeplatam więc odzyskaną wcześniej wiązkę elektryczną systemu klimatyzacji automatycznej i umieszczam ją w odpowiednich miejscach. Podłączam silnik mieszacza do wiązki, a sterowanie, zasilanie oraz wentylator do modułu mocy. Montuję wszystkie osłony w kolejności odwrotnej do demontażu i przechodzę na drugą stronę pojazdu. Tutaj także demontuję osłonę progową oraz dodatkowy plastik po stronie zawiasów drzwi. Usunięcie bocznej osłony deski rozdzielczej różni się po tej stronie jedynie koniecznością rozłączenia deaktywatora poduszki powietrznej pasażera. Demontuję dolną śrubę oraz górny wkręt, które mocują schowek. W jego wnętrzu odkręcam jeszcze 4 wkręty, w tym jeden ukryty pod plastikową zaślepką i mogę delikatnie wysunąć całość. Mój egzemplarz pojazdu jest kabrioletem. Odłączam zatem przewód siłownika sterującego centralnym zamkiem schowka i całość jest uwolniona. Po tej stronie pojazdu mogę pracować wręcz komfortowo w porównaniu do moich wcześniejszych zmagań. Widać tutaj doskonale miejsce montażu silników klapy rozdziału powietrza oraz recyrkulacji, a także linkę sterującą tą ostatnią. Demontaż linki przebiega identycznie jak po lewej stronie, czyli ściskam klips utrzymujący pancerz i wysuwam go, a następnie odłączam końcówkę linki od mechanizmu. Przestrzegam natomiast wszystkich purystów przed demontażem fragmentu mechanizmu odpowiedzialnego za ręczne sterowanie. Nie jest bowiem możliwe zdemontowanie przekładni od tej strony. Po zdemontowaniu adaptera linki reszta wpada do kanału zasysającego powietrze, gdzie czekają na nią łopatki turbiny wentylatora. Wyjęcie pozostałości wymaga demontażu całości podszybia, a mechanizm ten w niczym nie przeszkadza. Pozostawiam go więc na swoim miejscu. Montuję silnik sterujący klapą rozdziału powietrza. Jeżeli chodzi o silnik sterujący recyrkulacją, to gniazdo trzpienia jest fabrycznie zaślepione. Odcinam fragment plastiku i mogę montować silnik. Przeplatam drugą część wiązki elektrycznej, podłączam silniki, a następnie montuję schowek wraz z wszystkimi osłonami. Nie wymaga to dodatkowego komentarza. Podłączam niebieskie złącze, które znajdowało się na wyposażeniu mojego samochodu, oraz białe, wiązki, którą dołożyłem, do panelu sterowania klimatyzacją. Czarne złącze panelu ręcznego sterowania nie jest wykorzystywane w układzie automatycznym, ale posiada ono tutaj swoje miejsce, aby nie przeszkadzało w komorze radioodtwarzacza. Podłączony panel montuję w pojeździe i przykręcam 2 wkrętami. Przekładam całe wyposażenie ramki środkowej do nowej sztuki. Podważam 4 zatrzaski czytnika kart i wysuwam go od tyłu ramki. Ściskam kolejne 2 zatrzaski przycisku start i wysuwam go w kierunku przodu ramki. 4 kolejne zatrzaski i moduł przycisków świateł awaryjnych oraz centralnego zamka także jest uwolniony. Uzbrajam nową ramkę i montuję wszystko w kolejności odwrotnej do demontażu. Odkręcam zdemontowany wcześniej górny plastik kokpitu od części zawierającej wyświetlacz radioodtwarzacza. 2 wkręty i plastiki są rozdzielone. Zamieniam go na wersję z otworem lub ewentualnie wykonuję takowy w obecnie posiadanym. Średnica 14 mm. Montuję czujnik nasłonecznienia i podłączam do instalacji. Przywracam także połączenie wyświetlacza oraz lampek kontrolnych, a następnie montuję całość w kolejności odwrotnej do demontażu. Usuwam zaślepkę brązowego złącza czujnika temperatury wnętrza przy lusterku wstecznym. Podłączam go i składam całość. W poliftowych egzemplarzach sonda ta nie posiada już na szczęście mikroturbiny nawiewającej powietrze na termistor, co często było przyczyną nieprzyjemnego brzęczenia wewnątrz kabiny. Ta operacja kończy mechaniczną część naszej przeróbki. Pora podłączyć akumulator i dokonać rekonfiguracji modułów pojazdu, aby umożliwić poprawną pracę układu automatycznego. W tym celu wykorzystuję interfejs CLIP, identyczny z tym używanym przez autoryzowane stacje obsługi Renault. Przed podłączeniem przyrządu konieczne jest włączenie zapłonu w trybie diagnostycznym. W przeciwnym wypadku połączenie zostanie przerwane po 1 minucie. Niezależnie od tego, czy mój pojazd posiada system wolne ręce czy nie, umieszczam kartę w czytniku. W przypadku skrzyni manualnej włączam dowolny bieg, jednocześnie nie wciskając pedału hamulca oraz sprzęgła. W
W takim stanie naciskam i przytrzymuję przycisk Start przez ponad 5 sekund. Podczas tego czasu wyświetlacz zestawu wskaźników pozostaje zupełnie pusty, po czym zapłon załącza się. Mogę już zwolnić przycisk. Zapłon jest załączony w trybie serwisowym. Podłączam sondę Clip do złącza OBD2. Wpisuję numer nadwozia pojazdu lub uruchamiam procedurę automatycznej identyfikacji. Wybieram właściwy rodzaj skrzyni biegów zastosowanej w pojeździe. W moim przypadku ręczna przekładnia z rodziny JH. Wpisuję dowolny numer naprawy. Jeżeli tą instancją programu diagnozowałem kiedykolwiek mój samochód, to wymuszam ponowną identyfikację modułów elektronicznych. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Uruchamiam test kalkulatorów. Jeżeli wszystko jest podłączone poprawnie, Clip wykryje emisję modułu klimatyzacji w sieci multiplexowej i od razu zorientuje się, że pojazd nie jest prawidłowo skonfigurowany. Dalsza diagnostyka jest teraz niemożliwa. Klikając przycisk OK, zostaje przeniesiony do konfiguratora modułów przewidzianych do diagnozy oraz pokładowej sieci multiplexowej. Na początku zakładka modułów przewidzianych do diagnozy. Model Megane 2 przechowuje konfigurację w dwóch kalkulatorach. Są to moduł zespolony w kabinie oraz moduł poduszek powietrznych. Podstawowym wykorzystywanym kalkulatorem jest moduł kabiny, ale na wszelki wypadek, np. awarii pamięci, istnieje jak gdyby kopia zapasowa w module poduszek. Przyrząd wyświetla teraz pobraną z tych modułów konfigurację oraz automatycznie zaznacza niezgodność kolorem czerwonym. Aktualnie edytowany moduł jest podświetlony na biało, domyślnie moduł kabiny. System podpowiada właściwą wartość, czyli tak, przy module klimatyzacji. Ale jeżeli tak by się nie stało, to mogę wybrać ją ręcznie, klikając na przycisk opisany jako nie. Wybieram funkcję Konfiguruj. Po kilku sekundach wartość aktualna zmienia się na wprowadzoną przeze mnie, czyli na tak. Przechodzę do konfiguracji modułu poduszek powietrznych, klikając na jego nazwę. Zostanie on przeniesiony na prawą stronę, aby umożliwić edycję danych. Ponownie wartością aktualną jest nie, a żądaną tak. Klikam Konfiguruj i sprawdzam, czy parametr zmienił swoją wartość. Przechodzę teraz do zakładki konfiguracji sieci multiplexowej. Zmieniam ręcznie wartość klimatyzacja w kalkulatorze poduszek na obecny i klikam Konfiguruj. Następnie wykonuję taką samą czynność w module kabiny. Po zapisaniu nowej konfiguracji ponownie wywołuję test sieci multiplexowej przyciskiem po lewej stronie ekranu. Informacja o braku anomalii w sieci CAN oznacza, że wszystko zostało wykonane poprawnie. Klikam na przycisk Kontynuować. Jak widzicie, u mnie w pojeździe 3 moduły zapamiętały błędy. Nie odłączałem akumulatora podczas całej przeróbki, ponieważ garaż, który wynajmuję, jest zbyt wąski, aby swobodnie otworzyć drzwi pojazdu po obydwu stronach jednocześnie. W związku z tym byłem zmuszony do przestawiania pojazdu od lewej do prawej strony i odwrotnie. Kalkulator kabiny zapamiętał błąd obwodu czytnika kart, który odłączałem. Usterka jest oczywiście historyczna, zatem wymazuję pamięć i przechodzę do modułu poduszek, aby wykasować błąd odłączonego przełącznika blokady poduszki powietrznej pasażera, który faktycznie był odłączony podczas przejeżdżania samochodem ze strony na stronę w trakcie mojej przeróbki. Jeżeli odłączaliście akumulator przed dokonywaniem modyfikacji, ten etap Was nie dotyczy. Skoro już jestem przy kontroli defektów, to zaglądam także do nowo dodanej klimatyzacji i usuwam historyczne błędy, które występowały w czyimś pojeździe. Tutaj akurat widać, że samochód był sprzedawany na części i prawdopodobnie ktoś załączył zapłon bez podłączonego czujnika nasłonecznienia oraz silnika klapy rozdziału powietrza. Błędy również usuwam. Następnym krokiem, który jest niezbędny do poprawnego działania całości, jest skonfigurowanie modułu wnętrza do współpracy z automatyczną klimatyzacją. Niewykonanie tej konfiguracji skutkować będzie brakiem sterowania sprężarką oraz ogrzewaniem szyby i lusterek. Zaznaczam zatem moduł kabiny i klikam na badanie. Uruchamiam tryb naprawy i dokonuję odczytu bieżącej konfiguracji modułu. To bardzo ważne, ponieważ będę zmuszony ponownie zapisać do pamięci modułu niektóre z tych wartości podczas programowania. Najwygodniej jest wykonać fotografię tego ekranu. Przechodzę do zakładki Przyuczanie i w podkategorii Funkcja klimatyzacja klikam na polecenie typ UCH. Zapoznaję się z komunikatem wyświetlonym na ekranie. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że tanie chińskie klony Clipa, które zrywają komunikację w najmniej oczekiwanym momencie, mogą tutaj spowodować problem, jeżeli wysypią się akurat na tej procedurze. Polecam Wam pójść w moje ślady i upolować sobie oryginalną sondę, na przykład z serwisu, który utracił autoryzację Renault. Można wtedy zakupić ją za około 2, maksymalnie 3000 zł. Ok, zatwierdzam procedurę i cierpliwie czekam na wymazanie wszystkich danych z pamięci modułu kabiny. Wybieram typ nadwozia, w moim przypadku kabriolet, i zatwierdzam.
Na kolejnym ekranie ustawiam wszystkie opcje zgodnie z wykonaną wcześniej fotografią konfiguracji, za wyjątkiem pozycji typ klimatyzacji. Wybieram tutaj opcję regulowany dla klimatyzacji automatycznej. Ustawiam pozostałe opcje i klikam następny. Diagnoskop w zależności od wersji nadwozia zada jeszcze kilka pytań, a następnie wyświetli ekran lub ekrany potwierdzenia wybranej konfiguracji. Klikam odpowiednio następny oraz zatwierdź. Dokonuję ponownego odczytu konfiguracji i sprawdzam, czy wszystko zostało zapisane poprawnie. Parametr typ klimatyzacji powinien zmienić swoją wartość na regulowany. Jeżeli tak jest, zapamiętuję wartość parametru typ grzałek, który będzie mi potrzebny do konfiguracji modułu klimatyzacji. Klikam wstecz, aby przerwać dialog z modułem kabiny i przechodzę do modułu klimatyzacji, zaznaczając go i klikając badanie. Włączam tryb naprawy i dokonuję odczytu konfiguracji modułu. Te parametry pochodzą z pojazdu, z którego został zdemontowany mój panel klimatyzacji. U mnie akurat wszystko jest zgodne, ale jeżeli posiadacie u siebie elektryczne ogrzewanie wnętrza lub wasz panel pochodzi na przykład z modelu Scenic, to można dokonać modyfikacji w funkcji zapisanie konfiguracji, które właśnie pokazuję. Konfiguracja całości jest teraz poprawna i teoretycznie wszystko powinno działać, ale radzę Wam dokonać jeszcze kompleksowej diagnostyki, aby mieć pewność co do poprawnej pracy całości. Przechodzę do trybu badania. Funkcja odczyt stanów i parametrów. Zakładka wentylacja kabiny. Sprawdzam, czy silnik klapy rozdziału powietrza pracuje płynnie oraz osiąga właściwe pozycje, przestawiając na panelu kierunki nawiewu i obserwując parametr pozycja zaworu rozdziału. Dla ustawienia nawiewu tylko na nogi powinien on mieć wartość 50%. Nawiew na nogi oraz przez dyszę deski rozdzielczej to wartość 15%. Nawiew tylko przez dyszę deski rozdzielczej to klapa całkowicie zamknięta, a więc 0. Pozycja nogi plus szyba przednia oraz boczne to uchylenie klapy na poziomie 60%. Dla nawiewu tylko na szyby klapa ma przyjąć pozycję całkowitego otwarcia. Teraz sprawdzam pozycję zawór mieszalnika. W pozycjach pośrednich ustawionej temperatury działa regulacja automatyczna, tak więc pozycja klapy mieszającej mocno zależy od temperatury wnętrza, ale dla ustawionej na panelu temperatury 15 stopni Celsjusza powinna zawsze wynosić 0%, a dla ustawionej temperatury 27 stopni Celsjusza powinna zawsze wynosić 100%. Ponownie sprawdzam, czy system reaguje prawidłowo oraz czy wartość procentowa płynnie się zmienia, tak jak widzicie teraz na filmie, co oznacza brak zacięć mechanizmu zarówno silnika, jak i klapy. Mieszacz oraz rozdział powietrza nie posiadają co prawda potencjometrów przekazujących modułowi klimatyzację i ich aktualnej pozycji, jak było to kiedyś w starszych modelach Renault. Posiadają za to silniki krokowe, więc moduł klimatyzacji tuż po podłączeniu zasilania uczy się pozycji skrajnych poprzez pomiar poboru prądu. Pozycja skrajna powoduje niejako pracę na zwarciu, co moduł zapamiętuje. Następnie ustawia drugą pozycję skrajną, licząc kroki. Po jej osiągnięciu i zapamiętaniu liczby kroków od minimum do maksimum, panel klimatyzacji posiada już informację o aktualnym położeniu klapy. Inaczej jest w przypadku silnika recyrkulacji, do którego, jak zapewne zwróciliście uwagę podczas montażu, prowadzą jedynie 2 przewody. System bazuje tutaj jedynie na poborze prądu i wyróżnia 3 stany. Obieg zamknięty, czyli pierwsze skrajne położenie silnika, nieaktywny, podczas gdy klapa jest w ruchu, tutaj chyba błąd tłumaczenia klipa, oraz obieg otwarty, który określa drugi skrajny stan klapy. To oczywiście także sprawdzam, załączając oraz wyłączając recyrkulację. Można sprawdzić jeszcze poprawność generowania sygnału PWM przez moduł klimatyzacji dla modułu mocy wentylatora. Pierwszy bieg wentylatora 18%, drugi 23%, trzeci 30%, czwarty 39%, piąty 51%, szósty 66%, siódmy 82% i ostatni 8 100%. Sprawdzam także, czy odczyt temperatury zewnętrznej jest zgodny z prawdą oraz z tym, co pokazuje wyświetlacz radia. Temperatura wewnętrzna również ma być zgodna z rzeczywistą temperaturą panującą w kabinie. Parametr nasłonecznienie w garażowym półmroku może wskazywać 0, ale oświetlenie czujnika np. latarką powinno już zmienić wskazanie, jeżeli sonda oraz jej połączenie są sprawne. Po sprawdzeniu tych parametrów mam pewność co do prawidłowej pracy całości. Zamykam aplikację Clip, odłączam sondę od komputera, jej drugą stronę od gniazda OBD2 samochodu, a następnie krótko, dwukrotnie wciskam przycisk Start.
aby wyłączyć serwisowy tryb zapłonu. Zyskałem więc nieco na komforcie, ale przede wszystkim pozbyłem się brzydkich jak noc listopadowa pokręteł. Teraz część filmu niepotrzebna i zbędna, więc możecie już wyłączyć to wideo. Postanowiłem wprowadzić do moich filmów takie ciekawostki. Być może spotka się to z waszą aprobatą. Dajcie znać w komentarzach, a jeżeli nie, to już teraz dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli także zdecydujecie się na taką modyfikację, to mam nadzieję, że ten film będzie dla was przydatny. Krótka jazda testowa z podłączonym komputerem pokazuje na przykład, jak pożądana temperatura kabiny jest uzyskiwana, a następnie utrzymywana. Ustawiłem temperaturę żądaną na poziomie 19,5 stopnia. Aktualna temperatura kabiny 18,5 stopnia. Temperatura zewnętrzna, a więc i pobieranego powietrza, na poziomie 12 stopni i będzie dalej spadała, ponieważ wyjeżdżam z garażu. Silnik spalinowy nie osiągnął jeszcze temperatury roboczej. System ustawia zatem klapę mieszającą na 100%, czyli maksymalne ogrzewanie i wylicza żądaną temperaturę nawiewanego powietrza. W miarę jak temperatura w kabinie zbliża się do ustawionej przeze mnie na panelu, klapa mieszająca powoli zmniejsza intensywność ogrzewania. Nagle żądana temperatura nawiewanego powietrza zmienia swoją wartość na 0, co oznacza, że system przechodzi do realizacji programu utrzymania temperatury w kabinie, a nie jej osiągania. Mieszacz cały czas oscyluje na wartości w tych warunkach około 72-73%, a wentylator kabiny wyraźnie zwalnia, aby zachować możliwie wysoki komfort akustyczny. W wersji Cabriolet moduł wnętrza przesyła także do panelu klimatyzacji informacje o pozycji składanego dachu, co jest uwzględniane w programie ogrzewania oraz chłodzenia. Nawiew staje się wówczas stonowany przy programie chłodzącym, natomiast wybór głównie wylotów na nogi podczas ogrzewania poprawia komfort podczas jazdy bez dachu jesienią oraz wiosną. Z ciekawostek mogę pokazać wam jeszcze tryb diagnostyki przez funkcję, który jest wygodnym sposobem na sprawdzenie układu w przypadku np. problemów z załączaniem sprężarki. Na ekranie architektury pojazdu wybieram zakładkę lista funkcji. Następnie zaznaczam klimatyzacja i klikam badanie. Funkcja odczyt stanów i parametrów obrazuje wszystkie interesujące nas z punktu widzenia układu klimatyzacji parametry, odczytywane na bieżąco ze wszystkich sterowników biorących udział w pracy tego układu. Przy diagnostyce niesprawności jest to bardzo wygodne, nie musimy bowiem przechodzić od sterownika do sterownika. Dla przykładu przeanalizujmy krótko załączenie sprężarki. Polecenie uruchomienia klimatyzacji na skutek działania automatyki lub polecenia użytkownika jest przesyłane przez panel sterowania pokładową siecią multiplexową do modułu zespolonego w kabinie. Jeżeli moduł ten nie widzi przeciwwskazań dotyczących uruchomienia sprężarki, np. temperatura zewnętrzna niższa niż 6 stopni Celsjusza, przesyła przez sieć żądanie do komputera silnika. Sterownik ten sprawdza m.in. ciśnienie czynnika panujące w układzie oraz stan silnika spalinowego. Jeżeli nie występują poważne usterki układu wtrysku lub inne niekorzystne czynniki, komputer przesyła przez multiplex polecenie załączenia przekaźnika sprężarki do modułu zabezpieczeń i połączeń. Moduł ten załącza przekaźnik sprzęgła elektromagnetycznego i układ rozpoczyna pracę. Jak widzicie, pozornie prosta czynność wymaga wymiany danych przez 4 komputery sterujące. Dzięki diagnostyce przez funkcję możemy sprawdzić, który sterownik nie zezwala na pracę sprężarki i dlaczego tak się dzieje, co jest bardzo przydatne podczas usuwania problemów. Na koniec rozpiska złącza niebieskiego panelu klimatyzacji, jeżeli wasz pojazd nie posiada stosownych fragmentów wiązki kabiny, którą wam obiecałem. Zarówno wtyki, jak i gniazda panelu, czujników oraz silniczków sterujących klapami posiadają stosowną numerację styków, więc bez problemu wykonacie odpowiednie przewody. Pamiętajcie jedynie, że sygnał sieci multiplexowej, czyli CAN L oraz H, należy prowadzić parą skręconych przewodów jednakowej długości. Możecie podłączyć się na przykład bezpośrednio do złącza diagnostycznego OBD2. Teraz wiązka zespołu wentylacji z białą wtyczką, którą pokazałem wam wcześniej, jeżeli nie udałoby się wam zakupić jej jako całość. Serio, dotrwaliście aż do tego momentu? To już wszystko na dziś. Następny film ukaże się, jak tylko moje zdrowie pozwoli mi na montaż. Materiałów na odcinki mam sporo, ale staram się oszczędzać wzrok po operacji oka, więc nie przesiaduję przy komputerze w czasie wolnym. To niejako odpowiedź na wasze pytania, dlaczego filmy pojawiają się ostatnio rzadziej. Niestety póki co musi tak być. Zwalniam tempo moich działań. Zajrzyjcie na kanały Laguna Fana oraz Rysiuncia. Myślę, że chłopaki niedługo przebudzą się z zimowego snu i zaczną publikować jak zwykle cenne i profesjonalne materiały. Pozdrawiam was i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.